Cześć! Witam Was na kolejnym szlaku długodystansowym. Tym razem będzie to szlak na Mazowszu i kawałku łódzkiego województwa. Szlak imienia Bolesława Krzywoustego z Sierpca do Kutna. Właśnie jestem w Sierpcu, za mną jest dworzec kolejowy w Sierpcu, niestety zrujnowany. Dojechałam tutaj autobusem z Warszawy, cała podróż trwała 10 godzin, więc jestem trochę zmęczona. Zostały mi 2 godziny dnia, więc muszę się streszczać, żeby znaleźć jakiś biwak. Szlak ma 128 km, już dziś niewiele, jutro, pojutrze i po pojutrze trochę więcej. A tutaj na takiej ładnej topoli mamy szlakową kropeczkę, a więc oficjalne rozpoczęcie szlaku Bolesława Krzywoustego. Takiej ładnej infrastruktury dawno nie widziałam na nizinnych szlakach. Proszę, szlakowskaz. Kutno 125,5, a według innych danych jest właśnie 128. Zobaczymy, jeszcze ma być jakieś obejście autostrady, więc chyba jeszcze więcej, ale w każdym razie lekko ponad 100 km. Ser królewski z Sierpca. To właśnie to, z czego Sierpc jest znany. Jak na wiosnę jechałam, oczywiście jest pies, jak na wiosnę jechałam na Roztocze do Szastarki, nikt nie wiedział, gdzie jest ta cała Szastarka. Tym razem myślałam, że też niektórzy będą się zastanawiali, gdzie jest Sierpc, ale nie, wszyscy właśnie znali ser z Sierpca, więc wszyscy wiedzą, że jestem na Mazowszu północnym. Muszę powiedzieć, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczona tym szlakiem. Jest naprawdę fajny, bardzo jest dużo lasu, jest bardzo spokojnie, więc przyjemnie wędruję. Oczywiście staram się robić kilometry. Właśnie zrobiłam małe zakupy w Brudzeniu Dużym. Byłam w urzędzie gminy i pobrałam wodę pitną. Bardzo mili ludzie tam. A teraz jestem już w Brudzeńskim Parku Krajobrazowym. Tutaj chyba nawet jest jakiś rezerwat, albo w każdym razie wygląda jak rezerwat. Rezerwatów będzie jeszcze bardzo dużo. A tutaj jest moim zdaniem grodzisko, takie dosyć nowoczesne, czyli pewnie średniowieczne. Jedno już dziś mijałam, wydawało mi się, że to było grodzisko, nie byłam pewna, ale to jest dosyć oczywiste chyba, bo tu mamy wał, no i tu jest ten środek grodziska, na którym pewnie była wieża strażnicza, a szlak jest taką bardzo fajną, dziką ścieżką leśną. Po lewej stronie jest skarpa nad Skrwą i właśnie tutaj takie wzniesienie, więc myślę, że na grodzisko to była idealna lokalizacja.
Jest też naturalne źródło wody z takiego wysokiego zbocza nad rzeką startuje. Trudno mi opisać, gdzie ono dokładnie jest. Jest taki odcinek bardzo blisko z krwi i taka kładeczka z rozwidleniem. No to poznacie, że z kładeczki, jeżeli idziecie w tym samym kierunku co ja, no to po prawej stronie, a szlak wspina się na górę. Pierwszy pełny dzień wędrówki już za mną. Miałam pewien problem ze znalezieniem jakiegoś dobrego miejsca pod namiot. Akurat same domy ze szczekającymi psami po drodze były, ale znalazłam fajne miejsce. Wspięłam się trochę z taką skarpą i na skraju pola w fajnych drzewach zabiwakowałam. Właśnie zaczęło kropić, ale chwilowo przestało. Mam nadzieję, że nie będzie jakoś lało, a jeżeli ma lać, to że będzie lało właśnie w nocy, a nie jutro. No, tym razem wzięłam Solplexa, więc powrót do PCT i CDT. 2 kijki, a tutaj światło. A tutaj przygotowuję sobie właśnie kolację. Mam zawinięty w skarpetki i koszulkę garnek z makaronem, żeby ładnie naciągnął. Tutaj jest puszka z tuńczykiem, którą kupiłam po drodze. Mnóstwo wody, także jestem zaopatrzona. Tutaj musi być jakaś zmiana przebiegu, bo na mojej mapie, na mapach CZ, tędy właśnie prowadzi szlak tą drogą. Natomiast znaki nad rozlewiskiem zniknęły i ja wyszłam tak ścieżką, potem ścięłam to lasem i doszłam na to skrzyżowanie. Ale nie ma tu żadnych znaków. Znaki chyba dalej szły rozlewiskiem, ale tam nie było żadnej ścieżki, więc się tam nie za bardzo dało iść. No, w każdym razie idźcie po mapie, nie po znakach. 20 metrów dalej znaki się znalazły. Nie wiem, gdzieś tam po tych krzakach pewnie ciągnęły. No wszystko jedno, droga jest. Jest wiata, ale niestety nieszczelna. Nie liczcie na to, że znajdziecie tu schronienie przed deszczem. A jest tu ławeczka, jedna rozwalona, więc się nie liczy. Stół jest trochę pochyły, no i cały widać, że pokryty zaciekami. Przez dach leci woda. No więc nie bardzo żałuję, że tu nie spałam, a właśnie zaczyna niestety kropić. Mam już jakieś pewnie 8 km do Płocka, ale patrzcie, jaka fantastyczna wiata przy leśniczówce. Na regulaminie jest coś napisane o tym, że należy korzystanie z infrastruktury uzgodnić z nadleśnictwem. No to pewnie trzeba tam zapukać i zapytać, ale myślę, że spokojnie się zgodzą. Naprawdę fajna miejscówka. Jestem w Płocku, to jest właśnie rynek w Płocku, za mną jest ratusz, o, tak wygląda, no i właśnie rynek. Zmierzam do jakiegoś miejsca, w którym dają coś do jedzenia. Znalazłam całkiem fajny lokal, nazywa się Salon Babci Krysi, Salon Babci Krysi. Tak,
zjadłam wątróbkę, bardzo tłustą, smaczną. Następnie zjadłam budyń, a potem jeszcze dorobiłam pączki, więc jestem najedzona. No, nie aż tak. Mam jeszcze do przejścia tylko chyba 16 km planowo, więc może jeszcze coś do tego dołożę. A wieczorem chyba czeka nas spotkanie ze znajomą z tego kanału twarzą. Będzie niespodzianka. No to do zobaczenia na szlaku. Chyba znowu zaczęło padać. Teraz będzie trochę zwiedzania. Przed nami katedra w Płocku. Tutaj są pochowani pewni władcy Polski oraz są tu jakieś bardzo stare drzwi, to znaczy replika tych drzwi. Ale obejrzymy wszystko, co będzie do obejrzenia. A jednak się udało. Tutaj właśnie mamy wnętrze katedry, drzwi boczne były otwarte. Założenia są romańskie, natomiast katedra została wielokrotnie przebudowana, więc już nie bardzo to widać. Jest bardzo ładnie pomalowana, pewnie początek XX wieku. A tu właśnie z boku mamy te wspomniane drzwi. Drzwi płockie. A tutaj kaplica królewska z grobowcem, grobowiec Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego, tego samego, od którego wzięła się nazwa szlaku. Katedra stoi tuż obok zamku książąt mazowieckich. Spróbujemy tam wejść, ale pewnie się nie uda, chociaż kto wie. No zobaczymy. No nie da się niestety tam wejść, w zamku jest kuria, no i w związku z tym nie da się właśnie. No cóż, pozostały do obejrzenia stare mury. Rzeka Wisła w całej okazałości jest już tutaj bardzo szeroka i płynie wolno, bo dalej jest zalew włocławski na wysokim brzegu właśnie. Płock, Stare Miasto. Na drugą stronę nie przeskoczę, bo jest za dużo barierek. Ten przyjemny biwak gościł dla nas dziś dwoje. Poznajecie tego pana. Szekspir we własnej osobie zechciał zaszczycić tę wycieczkę swoją obecnością. Wszystkim. Biwakowaliśmy właśnie w takim lesie. Szekspir znalazł to miejsce, kiedy ja jeszcze byłam na szlaku i mogłam spokojnie po ciemku tutaj dojść. Jesteśmy nad pięknym jeziorem. Tam jest jezioro. Zaraz zejdziemy nad jezioro, bo na razie jest zbyt ciemno, żeby było je w ogóle widać. Dziś w planie kolejne 36 do 38 km do Leśniczówki. Jakieś 10 km przed Kutnem i jutro finisz całej wycieczki. Widzimy się na szlaku. Michał miał zaparkowany samochód niedaleko na parkingu i pojechał do Gostynina. No a ja do Gostynina idę pieszo, mamy się spotkać na dworcu, ale szlak jest nie za ciekawy na tym odcinku. Rów, no i tam jest nasyp kolejowy, ja muszę tym rowem i źle się idzie. No a kawałek dalej to już w ogóle się nie da, bo jest ogromne bagno. No wylazłam na tory, pójdę torami. Jesteśmy już w Gostyninie. To będzie ostatnie większe miasteczko w województwie mazowieckim. Mamy tutaj parę przykładów ładnej architektury, starej, drewnianej. To już jest wielka rzadkość. Niewiele takich można zobaczyć na Mazowszu.
Zapraszamy. Są nawet dziurki po kilkach Może po moich. innych wędrowców. Dziurki po dzięciołach. O, Się to robi. w doskonałym stylu. Jesteśmy już w województwie łódzkim i przed nami autostrada A1. Część łódzka szlaku Bolesława Krzywoustego mnie jest raczej zachwycająca, dosyć nudnawa. Jest sporo asfaltu i krajobraz już nie jest taki interesujący, nie ma już tyle lasu. Wioskami się idzie, kawałki lasu, a teraz jesteśmy w arboretum przy leśniczówce. Pan leśniczy pozwolił nam się rozbić w takim właśnie fajnym miejscu. Więc było przyjemnie, mamy trochę kondensacji, ale nie jakoś strasznie dużo. Zresztą dziś już ostatnia noc, więc posuszymy się w domach. Zmierzamy teraz do Kutna, zostało jakieś 9 kilometrów. Tutaj znajduje się ostatni znak szlaku Bolesława Krzywoustego. Niestety nie ma kropki, ponieważ dworzec kolejowy został wyremontowany, a wraz z remontem zniknęło całe otoczenie dworca. Zapewne kiedyś rósł przed nim kasztan albo lipa, albo klon i na tym, że drzewie pewnie była kropka, już jej nie ma, więc to jest oficjalne zakończenie wędrówki. Tutaj mamy dworzec, za chwilę odjadę nim do domu i zobaczymy się na następnej wycieczce. Ze mną wędrówkę oczywiście zakończył też Szek, który zaraz też pojedzie do domu. Trzeba przyklepać. No, to do zobaczenia na następnej.